wchodzimy do wody. W stronę czarnej boicy, to jest lina, dopiero teraz można w tym miejscu zejść pod wodę. Mówi się, że najlepsze warunki występują na południu wyspy, właśnie w Morojable, które słynie z bogactwa życia podwodnego. W tym regionie można także spotkać anioła morskiego, czyli rekina z Fuerteventury. I udało nam się! Bardzo wieczny dzień na Fuercie, ale chyba tutaj codziennie jednak jest wiatr, więc innego dnia się nie doczekam. Postanowiłem ten dzień wykorzystać troszeczkę inaczej. Nurkowanie, ponieważ w oceanie jeszcze nigdy nie nurkowałem, a tym bardziej jedna rzecz mnie niesamowicie zaciekawiła. Zaciekawiła mnie mianowicie informacja, że są tutaj płaszczki i rekiny, które będzie można dzisiaj ponoć zobaczyć i jest na to duża szansa. Ze względu na to, że zawsze staram się wspierać naszych rodaków zamieszkujących różne zakątki świata, dzisiaj odwiedziłem Karola, który właśnie na Fuercie prowadzi centrum nurkowe Ocean World. Zobaczymy jakiś taki nakas, to tak zwane anioły morskie. Bardzo duże płaszczka, to tam jest taka potężna, około 6 metrów. Także najlepiej nic nie dotykać, trzymać się z tego z daleka, oglądać, po prostu się bawić dobrze. Dość ważna rzecz, przed nurkowaniem trzeba wypełnić ankietę medyczną, w której określa się swój stan zdrowotny oraz deklarację, która potwierdza, że możemy nurkować. Na początku trzeba przygotować cały sprzęt, przede wszystkim butle z tlenem. Nie jest to lekka robota. I powiem wam szczerze, że jest to jeden z naprawdę fajnych momentów przy nurkowaniu, kiedy wchodzi się do tych pomieszczeń pełnych, wyłożonych sprzętem i można sobie wszystko poprzymierzać. Czy będzie ci pasować? Zamek z przodu, proszę ubrać. Dobra, to jest jakaś kolekcja, rozumiem, 2020, tak? O, a to pamiętam dokładnie z października, jak robiłem kurs, że zawsze jest pewien schemat układania sprzętu do case'a. Teraz jeszcze muszę wcisnąć na siebie piankę. One są zawsze strasznie ciasne. I niepotrzebnie to na siebie wkładałem, teraz ściągnąć to trzeba. No co, teraz to próbujemy? Zobaczcie, że każdy aparat oddechowy jest ponumerowany, żeby się nic tu nie pomyliło. Pianek wisi tutaj bardzo dużo, no bo każdy człowiek oczywiście ma inny wzrost, inny rozmiar, więc zawsze trzeba odpowiednio dobrać. Ocean nie jest najcieplejszy, duże fale, więc szybko człowiek się wychłodzi. Pianka musi mocno przylegać do ciała, żeby grzało. Odcinek o nurkowaniu już był, a w zasadzie o robieniu kursu OWD. To będzie kolejny odcinek z nurkowania, teraz będą kolejne zwierzęta i od razu zapowiadam, że tych odcinków na pewno będzie więcej z życia podwodnego. Karol, co my w ogóle możemy zobaczyć tutaj pod wodą? Dzisiaj spodziewamy się rekiny, że tak powiem anioły morskie, może jakieś płaszczki, chuchos, stingraye, eagle-raye. No zobaczymy. Nurkowałem z rekinem wielorybim. Duże stworzenie, bałem się, ale ono jest bezpieczne dla człowieka. No je plankton. Tak, no właśnie, a jak te rekiny? Te to tak zwane anioły morskie, angel sharks, mają zęby, no ale jak nie będzie dotykał, nic nie zrobią. Zobaczcie, auto załadowane po brzegi, butle, płetwy, całe wyposażenie, no i kamizelki. Bardzo dużo sprzętu. Wszystko zapakowane w takim razie z bazy nurkowej. Jedziemy teraz na plażę, no i tam się ubierzemy i cała reszta. Dojechaliśmy na miejsce, konkretnie jest to plaża Chupadero, no i z niej tutaj będziemy wchodzili do wody. Głębokość dzisiaj po odpływie około 6-7 metrów. Dziewczyny powoli już wynoszą cały nasz sprzęt. Każdy taki ciężarek waży około 2 kg jako balast. Plaża, z której będziemy nurkować, wygląda w ogóle w bardzo ciekawy sposób. Jest tutaj ustawiona duża ilość kamperów, ludzi, którzy przyjechali tutaj mieszkać, a w niektórych również nurkowie trzymają swój sprzęt. Przed nurkowaniem oczywiście trzeba złożyć sobie sprzęt. W takim razie kamizelkę zakładamy na butlę i trzeba sobie przypomnieć, jak to było. Dzień dobry pana, na zdrowie. Skoro kamizelka do butli założona, czas na regulator. Pamiętajcie, że po otworzeniu butli zawsze jeden obrót w tył i sprawdzamy, czy jest ciśnienie. No i 220. Przecież nie można pokazywać kciuka, bo to, że chce się wyrzucić do góry, tylko tak jest ok. Dostałem ponownie pianeczkę, w takim razie czas ją założyć. Akurat tego nie chciałem, bo jest gorąco. Wszędzie tu ten piasek jest taki troszkę pyłowaty i się człowiek brudzi w tym. Na razie piankę założyłem tak totalnie, tylko do połowy. Bym się tutaj ugotował w niej. Czekam na resztę ekipy, wtedy cały ekwipunek na siebie, sprzęt i tam jest wejście w ogóle. Z tamtej strony, gdzie jest bojka, tam dopiero można wejść do wody. Wejdziemy tak troszkę, przepłyniemy tam. Od tego miejsca zaczniemy. Tutaj wejdziemy sobie do wody, przepłyniemy kawałek, żeby tutaj się zanurzyć i będziemy płynęli w prawą stronę. Teoretycznie to trzymajcie kciuki, bo z rekinami już kilka razy mi nurkowanie nie wypaliło. Mam nadzieję, że będą. Na rękę oczywiście ląduje komputer nurkowy, który pokazuje mi, na jakiej głębokości będę. Będę dzisiaj miał sobie taką mini butlę ratunkową, ucieczkową. Kiedyś już wam pokazywałem film z bardzo podobną
butlą, którą pompowałem pompką wysokociśnieniową. Dość długo to pompowanie schodziło, bo około 20 minut, żeby troszkę nabić powietrza. Tutaj sobie powietrze wpompowałem adapterem z innej butli. Butla, wam powiem szczerze, tak troszkę bardziej dla bezpieczeństwa. Jeżeli cokolwiek by się stało tutaj z aparatem oddechowym, czy moją butlą dużą, tutaj mam zawsze kilka oddechów, jest troszkę tlenu, z którym mogę bezpiecznie się wynurzyć. Na stronie producenta piszą, że ponoć tutaj wystarczy tego tlenu na około 10 minut nurkowania. No, wydaje mi się, że troszkę mniej. Przede wszystkim takie butle kupuje się po to, żeby czuć się bezpiecznie. Jeżeli na dużej głębokości, nie wiem, 15-16 metrów skończy wam się tlen, no to jest katastrofa, bo wybicie się prosto do góry powoduje, wiadomo, rozrywanie pęcherzyków płucnych, a tutaj zawsze możemy z tym powoli się wynurzyć. Wiem, że wiele osób zastanawiało się nad zakupem takiej butli po ostatnim filmie, bardziej do snorklowania. Jasne, fajnie, tylko wszystkie zasady bezpieczeństwa, moi drodzy. Nigdy nie wolno się z taką butlą wybić szybko do góry, jeżeli ma się powietrze w płucach. Warto sobie zrobić kurs OWD, chociaż po to, by się dowiedzieć samych podstaw. Karol też się już tam przebiera. Jest to troszkę inna firma niż ostatnim razem. Didipus się nazywa, jeżeli bylibyście zainteresowani, link do niej macie poniżej. Zobaczcie, że tam pływają z takim dmuchanym małym bananem, no żeby było ich widać, nikt na nich nie wpłynął. Sprzętu i zabawy przy tym jest naprawdę dużo i schodzi czasu, ale jak się wejdzie już pod wodę, to niesamowite. Trwa właśnie proces ubierania, każdemu trzeba pomóc, bo to wszystko jest bardzo ciężkie. Pora na mnie. No to drugie. O, prosto w nosa. Okej, kamizelka działa. Z całym tym Majdanem w takim razie trzeba przejść teraz kawałek na plażę, a to wszystko waży. Jeszcze odważniki. A spójrzcie sobie, takie małe, drobne dziewczyny, jak dzielnie idą. No dobra, pierwsze spotkanie z wodą, troszkę chłodna, ale to wszystko zaraz pianeczka ogrzeje. Ciśnienie w butli jest. No i teraz w wodzie ubrać maskę, płetwy. Koleżanka mi tu pomoże ubrać płetwy, ja jej podaję w takim razie, A samemu położę się na wodzie. Więc unoszę się w taki sposób, że ona może mnie chwycić za nogi i założyć płetwy. Pierwsza jest, jeszcze druga. No to co, najwyższa pora założyć taki regulator do ust. Idziemy na dno. Nurkowanie to przygoda, która może stać się pasją na całe życie. Niesamowite formacje skalne, ławice ryb i stan nieważkości, który można poczuć w czasie nurkowania, to przeżycia, których nie da się opisać słowami. Dlatego robię ten film. Wyspy Kanaryjskie to prawdziwy raj do nurkowania. Da się to zauważyć po ilości szkół i miejsc do nurkowania znajdujących się na wyspach. Wszystko dlatego, że wody oblewające Wyspy Kanaryjskie słyną w świecie ze swej przeźroczystości, zapewniającej widoczność nawet do 30 metrów oraz temperatury zbliżonej zawsze do 20 stopni Celsjusza, która stanowi habitat dla wszelkiego typu gatunków. Tutejsze dno morskie o szczególnie cennej bioróżnorodności cechuje się wulkanicznym pochodzeniem, pełnym jaskiń, zakamarków i raf, a także wielkich głębin, dochodzących czasem do 1000 metrów. Bogactwo to przyczyniło się do zyskania miana rezerwatów morskich przez różne rejony wysp, takich jak El Hierro, La Palma i Lanzarote. Wychodzę z wody, pierwsze nurkowanie już za nami. Wiecie co, ten moment jak się wychodzi z wody, to wtedy to wszystko wydaje się takie ciężkie. A w tym miejscu nie udało się jeszcze rekinów znaleźć. Nie było rekinów, nie było tej płaszczki. Pójdziemy na drugie troszeczkę głębiej. Kurde, mogłoby się udać, no. Po nurkowaniu oczywiście trzeba teraz cały sprzęt rozkompletować, wymienić butlę. Tutaj sobie to zrobimy, wrzucimy już gotowe do auta i możemy jechać w drugie miejsce. A to jest moja butla, już wszystko zmienione. Tylko powiem wam, że to miejsce jest tak przeraźliwie wieczne, że się tu aż nie da wytrzymać. Nurkowanie to jest taka wspaniała czynność, która bardzo cieszy, jak się już nurkuje i jest się pod wodą. Ale cała kwestia przygotowań i tego, by cały sprzęt zanieść na plażę, jest dużo zachodu. Tutaj Karol trzyma kluczyki do samochodu. 7 gruperów w linii ustawionych goni te sardynki i prosto na mnie. No. Jeden mi się zaczął przed twarzą, ja patrzę w górę, a tam 150 baraków te sardynki wcina. Nie? Znaczy, te ryby współpracują ze sobą razem. Nie? Duże. Tuńczyki możemy spotkać. Największy tuńczyk tutaj, jak widziałem, było 350 kg. A co z rekinami? Rekiny też są, ale no mówię, trzeba patrzeć. One się zakopują teraz, one są bardziej w nocy aktywne. Butla jest, to najważniejsze, bo to jest ciężkie. Karol mi szybciutko jeszcze sprawdził, czy mam wszystko dobrze pozapinane i Profesjonalny badyczyk. tak, bo Profesjonalnie zapięty. bo idziemy już na dużą głębokość, no prawie 20 metrów, więc tutaj nie ma żartów, tu nie można dopuścić, żeby cokolwiek się stało. Safety first, jak to się mówi. Tym razem właśnie co ma Karol pod ręką, to jest skuter podwodny i przetestujemy jak to się z tym pływa, jak to działa. Powiem wam, że czuję się, jakbyśmy szli dosłownie na jakąś tajną misję. Wszyscy w skafandrach z butlami, no jak strażacy. Zaczynamy nurkowanie o godzinie 19. Słońce będzie powoli zachodzić, dzięki czemu pod wodą będzie ciekawa gra świateł.
Zresztą macie też na kanale odcinek z Kambodży, gdy w nocy pływałem w morzu ze świecącym planktonem. Teraz to trzeba z całym tym ciężkim ekwipunkiem przejść przez plażę w stronę fal. Wchodzimy do wody. Słuchajcie, podpłynęliśmy na początku najpierw troszkę w stronę Czarnej Boi, to jest lina, dopiero teraz można w tym miejscu zejść pod wodę, popływamy ze skuterem. Na początek standardowo przedmuchać uszy co kilka metrów podczas schodzenia i gdy wyrówna się już ciśnienie, troszkę zabawy skuterem. Trzeba przyznać, że jest frajda. Tym razem zejdziemy dużo głębiej niż za pierwszym razem, bo prawie na 20 metrów. Na takiej głębokości jest bardzo cicho, krystalicznie czysta woda Atlantyku oraz dno pokryte piachem, tym samym co kilometry wybrzeża wyspy. Sprawiają, że ma się wrażenie zatracenia w czasie. Z całym swym bogactwem dna morskiego od Coralejo po półwysep Handia, Fuerteventura oferuje ogromne możliwości do nurkowania. Życie podwodne zachwyca tu różnorodnością już na samym początku. Rozgwiazdy, ukwiały oraz meduzy. Spotkaliśmy kilka bardzo ciekawych gatunków ryb, m.in. ogończe, czyli ryby chrzęsno-szkieletowe zaliczane do płaszczek. Obejmują prawie 70 gatunków, w tym również te jadowite. Niektóre są niebezpieczne dla człowieka. Występują w gorących i umiarkowanie ciepłych wodach niemal całego świata. Większość są to gatunki morskie, jednak spotyka się je też w wodach słodkich. Ciało mają płaskie, w kształcie zbliżonym do rąbu lub tarczy o średnicy od 10 cm do nawet 3 metrów. Posiadają szerokie płetwy piersiowe podobne do skrzydeł, brak u nich płetwy grzbietowej i ogonowej. Posiadają przynajmniej jeden ostry, ząbkowany jadowity kolec na długim ogonie. I co dość istotne, kolec po wypadnięciu odrasta. Ogończowate przebywają najczęściej w wodach przybrzeżnych, zamaskowane w piasku podłoża. Żerują przeważnie w nocy i dobrze pływają. Zaatakowane bronią się uderzając napastnika ogonem. Istnieje tylko 17 udokumentowanych przypadków śmierci tego typu na świecie, niestety. Wśród nich jest również Steve Irwin. Są żyworodne, samica rodzi od kilku do kilkunastu młodych. Były również mureny, czyli węgorzokształtne, niebezpieczne ryby posiadające bardzo silne szczęki. Na nie trzeba uważać, bo są niebezpieczne i mogą wyrządzić krzywdę. Nagle pojawiło się dookoła całe stado sardynek. Były spłoszone, więc od razu wiedzieliśmy, że coś na nie poluje. Barakudy. Duże i niebezpieczne ryby morskie uważane są za potencjalnie niebezpieczne dla ludzi, za to cenione bardzo w wędkarstwie sportowym. Są gatunkiem pospolitym w większości morskich wód strefy tropikalnej i subtropikalnej całego świata. Zwykle pływają na głębokości do 30 metrów. Ciało ich ma torpedowaty kształt. Jest silnie wydłużone i niemal cylindryczne, o barwie od srebrzysto-zielonej do srebrzysto-szarej, z ciemniejszymi plamami po bokach. Intensywność ubarwienia zmienia się w zależności od otoczenia. Paszcza jest uzbrojona w ostre zęby. Przeciętna długość barakudy to około 150 cm, natomiast trafiają się osobniki mające 2 metry i wagę 50 kg. Mówi się, że najlepsze warunki występują na południu wyspy, właśnie w Moroyable, które słynie z bogactwa życia podwodnego. W tym regionie można także spotkać anioła morskiego, czyli rekina z Fuerteventury. I udało nam się! Bardzo ospała ryba denna, częściowo zagrzebująca się w podłożu. Wystraszona płynie dzięki silnym, bocznym uderzeniom ogona. Jest żyworodna, samice przypływają do płytkich, przybrzeżnych wód, gdzie przychodzą na świat młode, 7 do 25 w miocie, o długości około 20 cm. W Morzu Śródziemnym odbywa się to wiosną, w północnym Atlantyku latem. Występują w północnym Atlantyku, od Wysp Kanaryjskich do północnej Anglii, południowej Norwegii, Skagerrak, Kattegat, południowo-zachodnie rejony Morza Północnego, kanał La Manche, Morze Śródziemne. W przybrzeżnych wodach nad piaszczystym i szlamistym podłożem w głębokości od 5 do 100 metrów. Anioły morskie odżywiają się małymi, dennymi rybami, stawonogami i mięczakami. W żaden sposób nie zagrażają człowiekowi. Spotkaliśmy również grupery, czyli bardzo duże ryby dorastające do 2,5 metra i 330 kg wagi. Żyją przy brzegach klifowych nad dnem skalistym z licznymi szczelinami i pieczarami na głębokości od 8 do 200 metrów. Żywią się skorupiakami i innymi rybami i są bardzo ciekawskie. Ta nawet próbowała zjeść naszą kamerę. Pojawiły się nawet ryby trąbki. Są one bardzo zabawne. Są popularnym gatunkiem pływającym pyskiem w dół w rejonach, gdzie występują koralowce z rzędu Gorgonacea. Polują samodzielnie na małe ryby oraz skorupiaki ukryte wśród rozgałęzionych koralowców. Mogą otwierać bardzo szeroko pysk, dzięki czemu prawie wsysają swoje ofiary do środka. Udało się nam zobaczyć bardzo dużo. Skuter wytrzymał jakieś 40 minut pływania na dużej głębokości, a co najważniejsze, przyleciał na Kanary razem ze mną w walizce. Czas się wynurzyć. Udało nam się wyjść z wody.
Wiecie co? Na Fuercie jest tak, że tu jest ocean i duże fale i ciężko naprawdę przy tej fali, przy brzegu się utrzymać. Co chwilkę fala miota człowiekiem. Zjęliśmy płetwy, jedziemy z całym ekwipunkiem po piachu. Piękny dzień. Jeżeli bylibyście na Fuerteventurze i mieli ochotę sobie ponurkować, nauczyć się jak to robić, zapraszam Was serdecznie do Karola. Zapraszamy. Link do szkoły macie w opisie. Karol, może tak, bo Ty tu nurkujesz na co dzień. Ile masz za sobą łącznie nurkowań? Około 5000. To całe życie. 15 lat. Rany. Jakie ryby dzisiaj widzieliśmy? Co się udało? Co się udało? Cośmy ci widzieli? Widzieliśmy grupery, widzieliśmy ryby trąbki, barakudy, małe tuńczyki były. Murena. Mureny chyba były z 5. Piękne. Tam, co ci pokazałem, to były 2. I rekiny, rekiny i płaszczki. Moi drodzy, z dzisiejszego odcinka to by było na tyle. Jak Wam się podobało, koniecznie stawcie łapę w górę, docencie subskrypcją. Zapraszam Was jeszcze raz do szkoły nurkowania na Fuercie. Piękna sprawa, świat morski mi się bardzo spodobał i chyba zostanę tu na dłużej w tym, w tym świecie. Mamy nadzieję. O, następne nurki wracają. No, wracają też dziewczyny. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona i cześć!